Dzień dobry, witamy dzisiaj z Santa Fe. Znajdujemy się przed katedrą Świętego Franciszka z Asyżu, która została wybudowana w połowie XIX wieku w stylu romańskim. Byliśmy w środku, natomiast niestety obecnie odbywa się tam pogrzeb i nie mogliśmy wejść dalej i nagrywać, ale może w drodze powrotnej. A teraz idziemy w kierunku głównego placu Santa Fe Plaza, który się znajduje około parędziesiąt metrów od katedry. Znajdujemy się obecnie na głównym placu w Santa Fe. Symbolem całego Nowego Meksyku są papryczki, które są tutaj wszędzie rozwieszone. Spójrzcie, jakie mają te przepięknie zdobione ławki. Super miejsce. Pałac ten został zbudowany w 1610 roku przez Hiszpanów. Jest on również najstarszym budynkiem publicznym tutaj pod Phoenixem. Spacerujemy właśnie uliczkami wokół głównej plazy. Bardzo nam się podoba to miasteczko. Bardzo kolonialny nastrój ma i wystrój. Najwyraźniej dużą popularnością cieszą się tutaj też tekstylia i lokalne wyrąby. Jak widać na wyżej załączonym obrazku, znowu wieje. Znajdujemy się teraz przy kaplicy Loreto, która powstała w 1873 roku i najbardziej znana jest ze swoich cudownych schodów, które powstały w dotychczas niewyjaśniony sposób. Wyjechaliśmy właśnie z Santa Fe. Miasto bardzo nam się podobało, szczególnie architektura, gdzie większość budynków została zbudowana z suszonej cegły. Miasteczko wygląda, jakby zatrzymało się troszeczkę w latach 20. XIX wieku, także naprawdę ma bardzo fajny klimat. I to też widać, bo jest bardzo dużo turystów z różnych krajów, ale też dużo turystów z Ameryki. Także ta część historii też jest interesująca dla Amerykanów. Najsłynniejsze schody w tym mieście, w kaplicy Loreto,
nie zrobiły na nas piorunującego wrażenia, ale warto je zobaczyć. Trochę szkoda, że trzeba zapłacić $5 za wejście do kaplicy, bo to chyba nie powinno tak być, że żeby wejść do kościoła trzeba płacić, ale to moja personalna opinia. Ale to są cudowne sale. To wtedy warto. Ach. Tak. Bardzo fajny jest główny plac i budynki, które się znajdują dookoła niego, w tym Pałac Gubernatorów. Naprawdę ten klimat robi wrażenie i aż chce się tam zostać dłużej. No i jest jeszcze katedra, która też jest bardzo fajna. Jest to katedra pod wezwaniem świętego Franciszka z Asyżu. I na koniec warto, jeżeli ktoś ma więcej czasu, warto tam zostać dłużej i podwiedzać muzea i galerie. Jest to miasto nazywane stolicą sztuki. Tych galerii rzeczywiście jest bardzo dużo, jest to specjalna ulica, na której te galerie się znajdują, ale nawet w centrum wszędzie można znaleźć takie małe sklepiki albo większe galeryjki, które graniczą z muzeami i naprawdę można tam spędzić dużo więcej niż jeden dzień. Tak, mnie też się tam bardzo podobało, bardzo fajny klimat to miasto i czułam się trochę tak, jakbym była w Meksyku albo w Hiszpanii z powodu tych domków. No i bardzo mi się podobało również to, że było tak bardzo artystycznie i bardzo dużo obrazów, różnych rzeźb, wszędzie były wystawione, także bardzo fajny klimat. Tutaj w ogóle wszyscy mówią po hiszpańsku. Trochę tak bardziej tutaj meksykańsko niż amerykańsko i czytaliśmy też, że w tym stanie tak jest i rzeczywiście to jest prawda. Większość ludzi, którzy tutaj mieszkają albo których można spotkać na ulicy, to są ludzie, którzy mają ewidentnie rysy meksykańskie. Zdecydowanie częściej mówi się tutaj po hiszpańsku niż po angielsku i też jak chce się coś zjeść albo coś kupić, to też zdecydowana większość to są wpływy meksykańskie, więc na to trzeba być przygotowanym. Tak, i mnie się bardzo podobały te wszędobylskie i wszechobecne papryczki chili na każdym rogu, w każdym sklepie. Super to wyglądało. Bo papryczka chili jest oczywiście znakiem rozpoznawczym Nowego Meksyku i nawet jest tak popularna, że znajduje się na tablicach rejestracyjnych samochodów, które są tu zarejestrowane. Tak, bo Nowy Meksyk jest chyba największym producentem papryczek tutaj. Znajdujemy się teraz w centrum Starego Miasta Albuquerque. Jak można zauważyć, znowu mamy do czynienia z budynkami w stylu Adobe. Kościół Świętego Filipa, najstarszy kościół w Albuquerque, funkcjonuje nieprzerwanie od 1706 roku. Niestety dużo fajnych sklepów jest dzisiaj pozamykanych. Co sądzisz o Albuquerque? Myślę, że Stare Miasto jest bardzo ładne. Jest to dużo sklepików z pamiątkami, galerii sztuki i miejsc, gdzie można usiąść i zjeść. Nie ma natomiast dużo ludzi, co wydaje się trochę dziwne. Żegnamy się już z Albuquerque. Jedna rzecz, która mi się również podoba w tym mieście, jest to, że jest otoczona takimi pięknymi górami. Natomiast atmosfera tego miasta jest bardzo niesprzyjająca, ponieważ jest tam bardzo dużo włóczęgów i ćpunów.
Jest i on, jeden z ostatnich gigantów na drodze 66. Witamy z Galu.